75 lat to piękny wiek. Właśnie tyle lat mają obecnie brytyjski król Karol III, aktor Samuel L. Jackson, muzycy Ozzy Osbourne czy Steven Tyler z Aerosmith i były wiceprezydent USA Al Gore. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci o innych, zupełnie niezwykłych urodzinach. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To jeden z najmniejszych, ale równocześnie najbardziej znaczących krajów na świecie. Izrael rozpoczyna w tych dniach świętowanie swoich 75. urodzin. Medinat Izrael, czyli państwo Izrael, powstało wiosną 1948 roku, po tym jak ONZ podzielił ówczesną Palestynę na część arabską i część żydowską. Tym samym dokonał się ostateczny rozpad brytyjskiego imperium na Bliskim Wschodzie. Nowe państwo powstało na biblijnej ziemi Izraela. Obecnie ma zaledwie 20 000 km² i jest na 149. miejscu na świecie pod względem powierzchni. Ale żaden mały kraj na świecie nie odgrywa tak wielkiej roli zarówno w polityce, kulturze, jak i religii. Ten odcinek to subiektywna, skrócona opowieść o 75 latach, czyli o dwóch Izraelach, tym z początków państwowości oraz tym dzisiejszym, targanym przemocą, zamachami i największym od lat konfliktem politycznym. Jest czwartek, 27 kwietnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Opowieść o Izraelu zaczniemy na Podhalu. To właśnie tam, na Podhalu, w 1987 roku urodził się Paweł, jeden z naszych dzisiejszych bohaterów. Polak pochodzenia żydowskiego. Pierwszy raz do Izraela pojechałem z moją mamą, jak miałem 16 lat, na wycieczkę. Nie wiem, czy wiesz, ale każda osoba, która jest albo Żydem, albo ma pochodzenie żydowskie, ma prawo zrobienia tak zwanej alii, czyli emigracji do państwa Izrael. No i zawsze to gdzieś u mnie było w podświadomości, że może kiedyś spróbuję i wjadę do Izraela. Wyjechałem do Izraela po studiach i po pobycie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wszyscy nasi znajomi z Izraela mówili mi: wiesz, Paweł, zanim zdecydujesz się przyjechać do Izraela, pojedź pierwszy do Stanów, zobacz, czy nie podoba ci się tam bardziej i jeżeli nie, to przyjedź do Izraela. No i tak rzeczywiście było. Przyjechałem do Izraela na rok jako wolontariusz. Byłem wolontariuszem w kibucu koło Eilatu. No i po roku czasu mogłem albo wyjechać do Polski, albo złożyć dokumenty w tutejszym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i wyemigrować do Izraela. No i podjąłem decyzję, żeby spróbować. Paweł od 10 lat mieszka w miasteczku Petah Tikwa, 10 km od Tel Awiwu. Uczy angielskiego w szkole. I według mnie Izrael to jest taka mieszanka różnych światów. Świata europejskiego, amerykańskiego, Bliski Wschód, Afryka. Wydaje mi się, że właśnie ta różnorodność tutaj i to, co było tutaj wtedy, co mi się nie podobało, może to, że Izrael jest krajem bardzo, bardzo drogim i żeby żyć na takim dobrym standardzie, trzeba bardzo dużo pracować, inwestować w siebie. Bardzo ciężko jest kupić własne mieszkanie, tym bardziej teraz, ponieważ ceny są astronomicznie wysokie. Co mi się jeszcze nie podobało, to nie jest wina Izraela, ale nie podobało mi się to takie napięcie też, które od czasu do czasu jest bardzo wyczuwalne. Do tej pory przeżyłem tutaj 3 wojny i to nie było sympatyczne, ale później wraca się do rzeczywistości, no i sytuacja jest o wiele lepsza. No i życie tutaj jest dość fajne, dość przyjemne. Był jednak czas, kiedy życie w Izraelu nie było ani łatwe, ani przyjemne. Amid the fabled hills of Judea in southwest Asia stands Jerusalem, the capital of Palestine. Tuż po II wojnie światowej i po Holokauście Żydzi coraz bardziej masowo wyjeżdżali z Europy do ówczesnej Palestyny, do ziemi obiecanej, którą według Starego Testamentu Bóg zarezerwował dla Żydów. Ale przypomnijmy, że Izrael
powstał tak naprawdę 4000 lat wcześniej. There were two kingdoms of Israel with two temples in Jerusalem. To David Ziegel, były izraelski dyplomata, obecnie pracuje w amerykańskim biurze Fundacji Elnet, organizacji pozarządowej, która działa na rzecz dobrych relacji Izraela z Europą. Kingdom of David and Solomon. W historii mieliśmy 2 królestwa Izraela i 2 świątynie w Jerozolimie. Królestwo Dawida i Salomona, które istniało przez wiele lat i skończyło się wraz z podbojem przez Imperium Rzymskie prawie 2000 lat temu. Żydzi rozproszyli się na zachód, do Europy, ale także na wschód, czyli na cały Bliski Wschód i dalej aż do Chin. Część z nich zdołała jednak zostać na swoich ziemiach w kraju, który nazywany był ziemią Izrael, a później przez obce siły został nazwany Palestyną. Historia nienawiści do Żydów także jest długa i była widoczna na wiele sposobów. Antysemityzm to pojęcie stosunkowo nowe, współczesne, pochodzące z XIX wieku. No i mamy jeszcze syjonizm, czyli stosunkowo nowoczesną ideologię, która mówi o ponownym ustanowieniu żydowskiego domu na terenach, gdzie historycznie mieszkali Żydzi w ziemi Izraela. Is a relatively recent phenomenon. In the first half of the 20th century, of course, leading up to World War II and the Holocaust, w pierwszej połowie XX wieku, kiedy zbliżała się już II wojna światowa i Holokaust, ruch syjonistyczny rozrastał się. Pierwszą konferencję syjonistyczną zorganizowano jeszcze w 1897 roku, czyli na 50 lat przed podziałem Palestyny przez ONZ na część żydowską i arabską. Przez te 50 lat mieliśmy w 1917 roku deklarację brytyjskiego ministra Balfoura o chęci utworzenia przez Brytyjczyków państwa żydowskiego, czy konferencję w San Remo w 1920 roku, na której tak naprawdę zaakceptowano samą ideę powstania państwa Izrael. In 1920, which basically adopted the whole idea of a national homeland. So to ask what the ideological roots are. Zatem dzisiejsze państwo Izrael nie ma jednego korzenia ideologicznego. Wywodzi się zarówno z Królestwa Izraela sprzed 2000 lat, ale także z kilku dekad, które doprowadziły do powstania państwa Izrael w 1948 roku. I mówimy tutaj zarówno o ogromnym antysemityzmie w Europie, który osiągnął apogeum w czasie Holokaustu i spowodował emigrację Żydów, ale także o 5 dekadach systematycznego budowania instytucji państwowych. To wszystko w efekcie doprowadziło do utworzenia nowoczesnego państwa Izrael w 1948 roku. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית. 14 maja 1948 roku pierwszy premier Izraela, pochodzący z Polski Dawid Ben-Gurion, odczytał deklarację niepodległości. Stanowiła ona, że na Bliskim Wschodzie powstaje państwo Izrael, a równocześnie przestaje istnieć mandat brytyjski. Do uroczystości doszło w ówczesnym muzeum w Tel Awiwie, ale zaproszenia na ceremonię wysłano zaledwie kilka godzin wcześniej. Chodziło o to, by Arabowie nie zakłócili uroczystości. Dodajmy, dokonany przez ONZ podział Palestyny na część żydowską i arabską został oczywiście zaakceptowany przez Żydów. Nie zaakceptowali go Arabowie. Państwo Izrael tworzyło się zresztą do ostatniej chwili i nawet 14 marca nie było jeszcze gotowe. Na przykład Dawid Ben-Gurion czytał deklarację niepodległości ze swoich ręcznych notatek, bo kaligraf, który przygotowywał na uroczystość specjalny zwój z deklaracją niepodległości, nie zdążył dokończyć swojej pracy. The Zionist leadership that became the leadership of Israel debated the question of. Liderzy syjonistów, którzy potem zostali przywódcami Izraela, zastanawiali się nad tym, czy utworzyć państwo jeszcze 12 godzin przed tym, zanim Ben-Gurion ogłosił powstanie Izraela. Nie mieli nawet uzgodnionej nazwy dla nowego kraju. Tuż przed deklaracją niepodległości nie wiadomo było, czy będzie to państwo Izrael, czy może Judea. To wszystko, co stało się w 1948 roku, było taką kombinacją sukcesywnego budowania państwa i przygotowań, ale też tej ostatniej, bardzo chaotycznej, prostej na drodze do stworzenia państwa. Arabami a Żydami. For the third time since its birth as an independent state, Israel is embroiled in a war with the Arab nations that surround her.
W 1967 roku izraelska armia niespodziewanie wygrała wojnę 6-dniową. Zajęła zachodni brzeg Jordanu, strefę Gazy, półwysep Synaj i wzgórza Golan. To właśnie wtedy rozpoczęła się trwająca do dzisiaj izraelska okupacja terenów palestyńskich oraz wschodniej Jerozolimy, którą obecne prawo międzynarodowe uznaje za teren przyszłej palestyńskiej stolicy pod tymczasowym zarządem Jordanii. Lata 60. to też początek palestyńskich zamachów na Izraelczyków. Kolejne lata przyniosły nowe wojny i nowe deklaracje pokojowe. W 1973 roku izraelska armia wygrała wojnę Jom Kippur z Syrią i Egiptem. Potem było porozumienie z Camp David, 2 wojny w Libanie, palestyńskie powstania nazywane intifadami, porozumienie z Oslo o wzajemnym uznaniu Izraela i Organizacji Wyzwolenia Palestyny, wreszcie wojny Izraela z Hamasem w strefie Gazy oraz oskarżenia społeczności międzynarodowej o apartheid na zachodnim brzegu i o łamanie praw człowieka i prawa międzynarodowego. Izrael systematycznie odpierał ataki silniejszych krajów i sam rósł w siłę. Do tego stopnia, że w 1980 roku jednostronnie przeniósł stolicę do Jerozolimy, czego nie uznała społeczność międzynarodowa. W 1948 roku Izrael liczył nieco ponad 500 000 mieszkańców. Dzisiaj to już 10 milionów obywateli, głównie Żydów, czyli 20 razy więcej niż na początku. Izrael to też jedno z najnowocześniejszych państw świata z potężną armią, nowoczesnym rolnictwem, znanymi ośrodkami naukowymi oraz z niezliczonymi startupami. 75 years ago, we had about 500,000 Jews in the land of Israel. To Jakov Livne, izraelski ambasador w Polsce, jeden z gości tego odcinka podcastu. Many of them Holocaust survivors, poor, devastated. 75 lat temu w ziemi Izraela było około 500 000 Żydów. Wielu z nich to ocaleli z Holokaustu, biedni i wyniszczeni ludzie, którzy nie widzieli przed sobą przyszłości. To państwo miało ogromne trudności. Mieliśmy dookoła 7 krajów arabskich, które atakowały nas od dnia, w którym powstało państwo Izrael. Od 1948 roku przebyliśmy zatem długą drogę i możemy być z siebie dumni. And understanding that we are rebuilding a Jewish state. Dlaczego się nam udało? Bo mieliśmy wszyscy determinację i wiedzieliśmy, że odbudowujemy państwo Izrael po 2000 lat i po prostu musi nam się udać. Od pierwszych dni wiedzieliśmy też, że musimy zbudować nie tylko silną armię, co nam się doskonale udało. Musimy także zbudować silne społeczeństwo. But also to build a strong society. Jakov Livne, ambasador Izraela w Polsce, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Opowiadam Ci o historii Izraela, który kończy właśnie 75 lat. Już za moment porozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się na Bliskim Wschodzie. Naszych gości chcę zapytać, czy obecny Izrael, targany antyrządowymi protestami, ma jeszcze cokolwiek wspólnego z ideami, jakie przyświecały ojcom założycielom państwa w 1948 roku. To jest podcast Świat. זכינו היום להבעת אמון אדירה מצד העם בישראל, כי התברר שוב. Tego pana znają wszyscy w Izraelu i poza nim. To Benjamin Netanyahu, obecny premier Izraela, który już zapisał się w historii kraju. To polityk, który sprawuje urząd szefa rządu najdłużej ze wszystkich dotychczasowych premierów, z przerwami 16 lat. Benjamin Netanyahu, zwany też Bibim, zapisze się także w historii jeszcze jednym wyczynem. Na początku tego roku stworzył najbardziej skrajnie prawicową koalicję w historii Izraela. W jej skład weszli skrajni nacjonaliści, ludzie oskarżani o działalność terrorystyczną, którzy siedzieli w więzieniu, oraz politycy, którzy wcześniej mieli zakaz sprawowania publicznych funkcji. Nowy rząd po kilkunastu latach względnego spokoju rozhuśtał izraelskie społeczeństwo. Jakby mało było problemów z sąsiadami, w tym z palestyńskim Hamasem czy z Iranem, nowe władze postanowiły zmienić system sądownictwa i w efekcie dać politykom możliwość anulowania wyroków Sądu Najwyższego.
Oficjalnie, bo sędziowie to, tu cytat, sitwa, a tak naprawdę, bo sam premier prawdopodobnie dostanie wyrok więzienia w sprawach korupcyjnych. Reforma pozwoli mu więc uniknąć pójścia do więzienia. Pomysł reformy spowodował jednak bezprecedensowe protesty. Na ulice izraelskich miast wychodziły tysiące ludzi, w szczytowych momentach nawet 500 000. Wraz z innymi Izraelczykami jestem tutaj, by protestować przeciwko tej rewolucji, przeciwko całej zmianie naszego kraju, przeciwko niszczeniu demokracji. Nie możemy się z tym pogodzić i stać bezczynnie. To jest dla nas straszne. To tak naprawdę oznacza koniec Sądu Najwyższego. Politycy chcą bowiem samodzielnie wybierać sędziów, ale to nie przejdzie. No case. It will not go on. What we're doing here is we're fighting for our lives. Walczymy tutaj tak naprawdę o nasze życie. Jesteśmy Żydami i od 75 lat tworzymy wspólnie państwo Izrael. A to, co się teraz dzieje, powoduje między nami wielkie rozdarcie. Powoduje, że już nie jesteśmy razem. Dlatego apelujemy do rządu, żeby się powstrzymał, pozwolił nam być wolnymi i abyśmy w spokoju mogli świętować Paschę. Razem i wolni. Strajkowali pracownicy branży high-tech, sędziowie, związki zawodowe, a na krótko służby odmówili nawet wojskowi piloci. W protestach brał udział również Paweł, ten sam, od którego zaczęliśmy, który Izraelem zachwycił się dekadę temu. To, co się teraz dzieje w Izraelu, to nie jest reformą sądownictwa, tylko zamachem na Sąd Najwyższy. To, co się dzieje w Izraelu, to zamach stanu, według mnie oczywiście, od góry. To znaczy, że rząd, który został wybrany w sposób legalny, próbuje zdobyć dla siebie władzę absolutną, pozbyć się wszystkich ograniczeń prawnych, żeby mieć tą władzę absolutną i żeby wprowadzić dyktaturę w większości. Protesty to jednak nie wszystko. Od kilkunastu miesięcy izraelska armia dokonuje najazdów na tereny palestyńskie na zachodnim brzegu. Mnożą się starcia i zamachy terrorystyczne. W Jerozolimie z kolei prawicowi izraelscy ekstremiści atakują palestyńskich chrześcijan oraz duchownych, co wcześniej zdarzało się bardzo rzadko, i chcą przejąć część nieruchomości kościelnych. A kościoły chrześcijańskie, które dotąd publicznie nie zabierały głosu, teraz zawiązały koalicję w swojej obronie. Uświadomiliśmy sobie, że te grupy izraelskich ekstremistów zaczynają robić coraz to różniejsze rzeczy, ale nikt ich nie powstrzymuje. Kiedy zorientowaliśmy się, że nasza autonomia w Bazylice Bożego Grobu jest zagrożona, uznaliśmy, że trzeba połączyć siły, żeby się bronić. Tak mówił mi w grudniowym odcinku podcastu Świat pomysłodawca Koalicji w obronie chrześcijan, prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III. Oto zatem Izrael 2023. Rozhuśtany, niebezpieczny i rozgrzany do czerwoności. I jakże różny od Izraela z 1948 roku. It's a very extreme, polarized moment that I hope that the Israeli population and society will be able to overcome. Przypominam, to David Ziegel, były izraelski dyplomata, obecnie pracuje w amerykańskim biurze Fundacji Elnet, organizacji pozarządowej, która działa na rzecz dobrych relacji Izraela z Europą. But look, the foundations of the country are to be a Jewish and democratic state. To jest rzeczywiście taki bardzo skrajny moment w naszej historii i mam nadzieję, że uda nam się to przezwyciężyć. Ale spójrzmy na to tak. Ten kraj został pomyślany jako żydowski i jako demokratyczny równocześnie, a to zawsze prowadzi do napięć. Nasza deklaracja niepodległości to bardzo liberalny dokument, który nawołuje do równych praw zarówno dla Żydów, jak i dla tych, którzy nie są Żydami, dla wszystkich obywateli. I dodajmy, że nasze państwo tworzyło się w czasie, gdy toczyliśmy wojnę o przetrwanie zarówno z lokalnymi Arabami, jak i z otaczającymi nas krajami arabskimi, które nas atakowały. W takich warunkach tworzenie deklaracji niepodległości wzywającej do równych praw dla wszystkich to prawdziwy powód do dumy. Many other lofty ideals is something to be very proud of. The challenge today in 2023 is how to maintain all of that. Dzisiaj w 2023 roku wyzwaniem jest, jak zachować taki właśnie kształt kraju, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany polityczne, demograficzne i ekonomiczne. Izrael jest już dzisiaj innym krajem. W 1948 roku eksportowaliśmy w zasadzie tylko pomarańcze, a dzisiaj mamy najwięcej na świecie startupów na jednego mieszkańca. Co najmniej 80% startupów na świecie, które są warte ponad $1 miliard, pochodzi właśnie z Izraela.
Staliśmy się potęgą w gospodarce, obronności czy w innowacjach w rolnictwie. Ale oczywiście mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami. One nie są proste, ale wierzę, że izraelskie społeczeństwo będzie na tyle mądre, że przezwycięży te ogromne podziały, aby w tak niesamowity sposób rozwijać się nadal, tak jak przez ostatnich 75 lat. To David Ziegel, były izraelski dyplomata, obecnie pracuje w amerykańskim biurze Fundacji Elnet, organizacji pozarządowej, która działa na rzecz dobrych relacji Izraela z Europą. Czy rząd Izraela ma pomysł, jak rozładować to ogromne napięcie, które jak na razie nie pozwala w spokoju świętować 75-lecie niepodległości? Izraelski ambasador w Warszawie Jakow Livne mówi, że to, co się dzieje, to część demokratycznej dyskusji. Ta debata, która teraz się toczy, wcale nie jest wyjątkowa. Mieliśmy już wiele takich debat w przeszłości. O bezpieczeństwie, gospodarce, o relacjach między państwem a religią. To, co czyni nas w tym wszystkim niepowtarzalnymi, to to, że ta debata toczy się w bardzo trudnych okolicznościach, zarówno politycznych, jak i wojskowych. W ostatnich dniach widzieliśmy ataki terrorystyczne na Izrael organizowane z niemal wszystkich stron. Były ostrzały rakietowe z Libanu, z Syrii, a w Judei i Samarii dochodziło do niezwykle okrutnych ataków terrorystycznych dokonywanych przez Palestyńczyków. Dla izraelskiego społeczeństwa jest jednak jasne, że w tym samym czasie, kiedy toczymy debaty w kwestiach wewnętrznych i zapewne będziemy je toczyć w przyszłości, musimy równocześnie chronić siebie i izraelską demokrację w najbardziej podstawowym sensie. Musimy chronić Izrael przed wrogami, dla których nie ma znaczenia, czy jesteś z prawicy, lewicy czy z centrum. Oni chcą zabić jak najwięcej Żydów tylko dlatego, że jesteśmy Żydami. Ale Izrael nie pozwoli jakimkolwiek swoim wrogom zranić Izraelczyka. Ci, którzy będą próbowali to zrobić, muszą wiedzieć, że zapłacą za to bardzo wysoką cenę, niezależnie od tego, czy są teraz w Bejrucie czy w Teheranie. Regardless if they sit in Beirut or in Tehran. Let there be no misunderstanding on that. If someone Niech to będzie jasne. Jeśli ktoś myśli, że Izrael nie będzie teraz w stanie się bronić, bo mamy demokratyczną debatę, to niech wie, że nasze demokratyczne wartości są znacznie silniejsze niż jakakolwiek wewnętrzna debata. Jakow Livne, ambasador Izraela w Warszawie, w specjalnej rozmowie z podcastem Świat kończy ten odcinek poświęcony 75. rocznicy powstania państwa Izrael. Rocznicy, która jest świętowana w najbardziej niespokojnym od lat czasie. Przypominam tylko, że ta opowieść o historii Izraela to opowieść subiektywna i mocno skrócona, bo nie ma takiego podcastu, w którym udałoby się zmieścić wszystko, co ważne, w tym losy Palestyńczyków pod izraelską okupacją. Ale w kolejnych odcinkach i kolejnych filmach do sprawy będziemy jeszcze wracać nieraz. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A ponieważ zbliża się długi majowy weekend, to następny odcinek ukaże się dopiero za 2 tygodnie, czyli 11 maja. W górach, nad jeziorami czy na grillu nie zapomnij jednak o naszym kanale na YouTube, bo tam będę mieć dla Ciebie nowe, bardzo ciekawe filmy. Znajdziesz tam też wszystkie dotychczasowe podcasty oraz materiały filmowe o Bliskim Wschodzie i nie tylko. Subskrybuj kanał Podcast Świat na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Zajrzyj też na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko w tym odcinku. Czytali Wojciech Kusiak, Katarzyna Ingram, Patryk Michalski i Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski i dziękuję za uwagę.
To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.